Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Bhagavad Gita, chapter 4, text number 5. Bhagavan Vacha. Czytamy z Bhagavad Gita tekst. Czwarty tekst, piąty. Bhagavan Vacha. Bhagavan Vacha. Bahuni me vyatitani. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Janmani tava charjuna. Tanyaham veda sarvani. Tanyaham veda sarvani. Natvam veda Parantapa. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Bahuni me vyatitani. Bahuni me vyatitani. Janmani tava charjuna. Janmani tava charjuna. Tanyaham veda sarvani. Tanyaham veda sarvani. Natvam veda parantapa. Natvam veda parantapa. Shri Bhagavan Vacha. Osoba Boga rzekł. Bahuni. Wiele. Moich. Vyatitani. Minęło. Janmani. Narodziny. Tava. Twoich. Cha. I również. Arjuna. O Arjuna. Tani. Te. Aham. Ja. Veda. Znam. Sarvani. Wszystkie. Nie. Tvam. Ty. Veti. Znasz. Parantapa. O pogromco droga. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Personality of God had said, many births, both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot. You are the enemy. Tłumaczenie i znaczenie jego boskiej miłości Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O pogromco droga. Osoba Boga rzekł. Wiele narodzin mamy ze sobą, tak ty, jak i ja, Arjuna. Ja pamiętam wszystkie z nich, ale ty nie możesz ich pamiętać. O pogromco droga. Znaczenie. In the Brahma Samhita 533 we have information of many incarnations of the Lord. It is stated there. Advaitam, Achyutam, Anandam, Anantarupam, Adyam Pradhanam, Purusham, Navam, Yoganam Cha. Vedesu Durlabam, Adurlabam Atma Bhakto, Govindam Adipurisham, Namahan Bhajam. W Brahma Samhicie 5.33 znajdujemy informacje o bardzo wielu inkarnacjach Pana. Jest tam powiedziane, znaczy przytoczone. Translation. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda Krishna, who is the original person, absolute, infallible, without beginning, although expanded into unlimited forms. He is still the same original, the oldest, and the person always appearing as a fresh youth. Such eternal, blissful, all-knowing forms of the Lord are usually understood by best of Vedic scholars, but they are always manifest to pure, unalloyed devotees. Tłumaczenie tego wersetu. Wielbię najwyższą osobę Boga, Govindę, Kryszny, który jest pierwotną osobą, który jest absolutnym, nieomylnym i nie mający początku. I chociaż rozprzestrzenił się w nieograniczoną ilość form, jest ciągle tym samym, najstarszym, a pojawiającym się zawsze jak uosobienie młodości. Takie wieczne, pełne szczęścia, wszystko wiedzące formy Pana poznają zwykle najlepsi uczeni buddyjscy, a zawsze objawiane są one czystym i niezachwianym wielbicielem Pana. This establishes the you could say proposition or fact of monotheism. There's one God. To ustanawia koncepcję czy ideę monoteizmu, że jest jeden Bóg.
Sometimes the other monotheistic traditions, like the Muslims and the Christians and the Jews, they criticize the Hindus that they believe in many gods, not one God. Czasami różne monoteistyczne tradycje, tak jak muzułmanie czy chrześcijanie, krytykują Hindusów, że są politeistyczni, że wierzą w wielu bogów, a nie jednego. So we do believe in many gods, but Krishna is the original. Wierzymy w wielu bogów, ale Krishna jest tym pierwotnym. And this is a feature of his omnipotence, that he can be one and many at the same time. I to jest jedną z cech, jeden z aspektów jego wszechmocy, że chociaż jest jeden, może być wieloma. If God is all powerful, why can't he be one and at the same time expand himself? Jeśli Bóg jest wszechpotężny, dlaczego, będąc jednym, nie mógłby jednocześnie rozprzestrzenić się? It is also stated in the Brahma Samhita 539, Brahmadi Monoteizm kala niyamaina tishtan navantaram akroda uvaneshva kintu Vishnasvayam sambhavor parama bhumamyo govindam hariprisha amahan vajami. I worship the Supreme Personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is always situated in various incarnations, such as Rama, Nishinga, and many other sub-incarnations as well, but who is the original personality of Godhead, known as Krishna, and who incarnates personally also. Wielbię najwyższą osobę Boga, Govindę, Kryszny, który jest wiecznie obecny w różnych inkarnacjach, takich jak Rama, Nrsimha i w wielu podinkarnacjach, ale który jest zarazem pierwotną osobą Boga, znanym jako Kryszna, który również przychodzi osobiście. So in our understanding, everything is very clear about the personality of Godhead. W naszym zrozumieniu wszystko, co tyczy się osoby Boga, jest bardzo jasne. Sometimes people say, well, God never comes to the material world. God doesn't come to the material world. Czasami ludzie mówią, że Bóg nigdy nie przychodzi do tego świata, że Bóg nie może przyjść do tego świata. But they can't limit God. If He wants to come, why can't He come? Ale ludzie nie mogą tak ograniczać Boga. Jeśli chce, dlaczego miałby tu nie przyjść? So sometimes He does come just for reclaiming the fallen conditioned soul. Więc On czasami przychodzi tylko po to, żeby wyzwolić, zawrócić do siebie uwarunkowane dusze. Therefore it's mentioned here, Prabhupada says He sometimes comes personally. I dlatego, tak jak jest tutaj wspomniane, jak Śla Prabhupada pisze, że czasami przychodzi osobiście. So this is the position of the Lord, who's one, but at the same time, within that oneness, everything exists. I to jest pozycja Najwyższego Pana. Jest jeden, ale w tej jedności istnieje wszystko. So this is adjusted by Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Veda Vedanta. I to zostało wszystko pogodzone przez Pana Chaitanya Mahaprabhu w Achintya Veda Vedanta. Everything is one, at the same time different. Wszystko jest jednym, ale jednocześnie też są różnice. In this way, you could say the premise of monotheism is upheld. I w ten sposób cała koncepcja, założenia monoteizmu są zachowane. Otherwise, you come to the point of duality. Bo bez tego wchodzi się w dualizm. There's God and the devil, and they're always separate. Że jest Bóg, jest też szatan i są oddzieleni. Or the other side is monism. Albo Everything is one. po drugiej stronie monizm, że wszystko jest jednym. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is perfectly adjusted, one and different. Pan Chaitanya Mahaprabhu doskonale pogodził jedność i różność. In the Vedas also it is stated that the Lord, although one without a second, manifests Himself in immovable forms. Wedy również mówią, że Pan, chociaż jest jeden bez którego, przejawia się w niezliczonych formach. He is like the Vidurya stone, which changes color yet still remains one. Jest on jak kamień Vaidurya, który zmienia kolor, a jednak zawsze pozostaje tym samym. All those multiforms are understood by the pure unalloyed devotees, but not by simply study of the Vedas. Vedesu adulabha atmabhakto. Wszystkie te wielorakie formy Pana znane są czystym i niezachwianym wielbicielom.
Nie można ich zrozumieć jedynie przez studiowanie Vedy. Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktam. Devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whatever the Lord incarnates, the associate devotees also incarnate in order to serve the Lord in different capacities. Wielbiciele, tacy jak Arjuna, są nieodłącznymi towarzyszami Pana i kiedykolwiek Pan inkarnuje, oni pojawiają się razem z Nim, aby służyć Mu na różne sposoby. Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago when Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita to the sun god Vibhishan, Arjuna in a different capacity was also present. Arjuna jest jednym z takich wielbicieli Pana. Z wersetu tego dowiadujemy się, że kilka milionów lat temu, kiedy Pan Krishna przekazywał Bhagavad Gitę Bogu Słońca Vivasvanowi, obecny był przy tym również Arjuna, ale w innej roli niż obecnie. But the difference between the Lord and Arjuna is that the Lord remembered the incidents, whereas Arjuna could not remember. That is the difference between the part and parcel of the entity and the Supreme Lord. Różnica pomiędzy Panem a Arjuną jest taka, że Pan pamięta to wydarzenie, podczas gdy Arjuna nie może go pamiętać. Na tym polega różnica pomiędzy żywą istotą, będącą integralną cząstką Pana, a najwyższym Panem. Although Arjuna is addressed here as a mighty hero who could subdue the enemy, he is unable to recall what had happened in his various first births. Therefore, living entity, however great he may be by material estimation, can never equal the Supreme Lord. Mimo iż Arjuna został tutaj nazwany wielkim bohaterem, zdolnym do pokonania wrogów, nie jest on w stanie przypomnieć sobie tego, co zdarzyło się w jego różnych poprzednich wcieleniach. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot be equal to the Lord. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, achutya, which means that he never forgets himself, even though he is in material content. Zatem żywa istota, jakkolwiek wielką by była według ocen materialnych, nigdy nie może dorównać najwyższemu Panu. Każdy, kto jest nieodłącznym towarzyszem Pana, jest z pewnością osobą wyzwoloną. Nigdy jednak nie może być równym Panu. Pan w Brahma Samhicie został nazwany nieomylnym, czyli achyuta, co oznacza, iż nigdy nie zapomina on siebie, nawet wówczas, kiedy wchodzi w kontakt z materią. Therefore, living entity, however great he may be in the material estimation, can never be equal to the Supreme Lord. Anyone who is a constant companion of the Lord is certainly a liberated person, but he cannot even do that. The Lord is described in the Brahma Samhita as infallible, we said that. Therefore, the Lord and the living entities can never be equal in all respects. Although Arjuna is a devotee of the Lord, he sometimes forgets the nature of the Lord, but by the divine grace, the devotee can at once understand the infallible condition of the Lord, whereas a non-devotee or a demon cannot understand this transcendental nature. Dlatego Pan i żywa istota nigdy nie mogą być równe pod każdym względem. Nawet wtedy, kiedy żywa istota jest wyzwolona, tak jak Arjuna. Chociaż Arjuna jest wielbicielem Pana, zapomina on czasami o jego naturze. Jednak dzięki Bożej łasce wielbiciel może od razu zrozumieć nieomylną formę Pana, podczas gdy poznanie tej transcendentalnej natury jest rzeczą niemożliwą dla niewielbiciela, czyli demona. We may also note here, is that right? No, minds of those. The one before? Consequently, these descriptions in the Gita cannot be understood by demoniac brains. Krishna remembered acts which were performed by him millions of years before, but Arjuna could not, despite the fact that both Krishna and Arjuna are eternal in nature. Umysły demonów nie mogą zatem zrozumieć opisów Gity. Krishna pamiętał czyny, których dokonał miliony lat wcześniej. Arjuna jednak nie mógł tego pamiętać, pomimo faktu, że zarówno Krishna, jak i Arjuna są wieczni w swojej naturze. We may also note here that living entity forgets everything due to his change of body, but the Lord remembers because he does not change his stature in the body. He is Advaita, which means there is no distinction between his body and himself. Możemy również zauważyć tutaj, że żywa istota zapomina o wszystkim dlatego, że zmienia swoje ciało. Pan natomiast pamięta, jako że nigdy nie zmienia on swojego ciała, które zawsze jest Sat, czyli Ananda. Jest on Advaita, co oznacza, że nie ma różnicy pomiędzy jego ciałem a nim samym. Everything in relationship to him is spirit, whereas the conditioned soul is different from his material body. And because the Lord's body and self are identical, his position is always different from that of the ordinary living entities, even when he descends to the material platform. The demons cannot adjust themselves to this transcendental nature of the Lord, which the Lord himself explains in the following verse. Wszystko związane z nim jest duchem.
podczas gdy uwarunkowana dusza jest różna od swego ciała materialnego. I ponieważ ciało Pana i jego dusza są tożsame, jego pozycja zawsze różni się od pozycji zwykłej żywej istoty, nawet jeśli schodzi on na poziom materialny. Demony nie mogą zgodzić się z tą transcendentalną naturą Pana, którą Pan sam tłumaczy w następnych wersetach. So I have a question. Anybody competent to answer my question? Ja mam pytanie. Nie wiem, czy jest ktoś kwalifikowany, żeby odpowiedzieć na moje pytanie. Barbara? Attenda? A difficult one. To jest trudne pytanie. So here it says that Arjuna couldn't remember his previous verse. Tu jest powiedziane, że Arjuna nie mógł pamiętać swoich poprzednich narodzin. So is it true he couldn't remember, or is just before, is it a lila so that we can put ourselves in the position of Arjuna as a conditioned soul who can't remember? Because it brings a problem. We say Prabhupada had a spiritual body, so you mean that Prabhupada can't remember that he was the Acharya of this kind now? Więc pytanie jest takie, czy Arjuna naprawdę nie mógł pamiętać swoich poprzednich narodzin, czy też było to tylko w ramach tej rozrywki lila, po to, żebyśmy my mogli utożsamiać się z nim jako uwarunkowana dusza. Bo to również odnosi się do Śla Prabhupady, który... Can he remember right now that he was the Acharya of ISKCON and still help us and so on? Czy w związku z tym Śla Prabhupada może pamiętać, że był Acharyą ISKCONu, mając duchowe ciało i może pomagać nam? Means that he's remembering his past life. Czyli on pamięta swoje przeszłe życie. So this is my understanding. Prabhupada is remembering his past life. Ja rozumiem to tak, że Śla Prabhupada pamięta swoje przeszłe życie. That's my question. That means Prabhupada is more than Arjuna? Czy to by znaczyło, że Prabhupada jest kimś więcej niż Arjuna? You can ask our GBC if he's still here. He's. You don't have the answer. The ladies don't have the answer. Oh, Martanda. My simple understanding is that Prabhupada is the Vrajavasi. And That doesn't explain anything. No, it explains because everything on the spiritual level is the same. Hmm? But there is a pure, more pure and purest. And purest love you can experience in Vrajadam. And Prabhupada is resident of Vrajadam. And Arjun doesn't have this kind of relationship. In his relationship there is also awe and reverence. But Prabhupada is teaching us pure, unalloyed devotional service. But still, we understand that Arjuna. I think the only adjustment is Lila, because Arjuna is also a liberated soul. I mean, that you're speculating that it's only certain liberated souls can remember their past lives and others can't. No, you said Because if Arjuna is a liberated soul, then whatever relationship he's in doesn't matter. I mean, if the people in Vaikuntha, they have a spiritual body. So if Arjuna is a liberated soul, he has a spiritual body. Just like we consider Prabhupada a spiritual body. Huh? it's only Lila. Yeah, that's the only solution. Only reason is Lila. Yeah. Krishna can cover someone, so he can act in such a way so we can... To enhance the... Yeah, we can benefit from So it. explain. The only understanding is that it was Krishna put Arjuna in an illusion for the benefit of speaking Bhagavad Gita. Czyli możemy to zrozumieć w ten sposób, że Krishna postawił Arjunę w iluzji, że dla korzyści wypowiedzenia Bhagavad Gita. Because he's taking the position of a fallen soul. He's in Maya. He's saying, I can't fight. Dlatego, że Arjuna przyjmuje pozycję uwarunkowanej duszy, jest w iluzji, nie może walczyć. And Krishna has to chastise him. Kutas, where have these impurities come upon you? How have these impurities come upon you? I Krishna musi go skarcić, że skąd pojawiły się w tobie takie nieczystości. Only a non-liberated soul can speak like that. That's what Krishna is telling. Krishna mówi mu, że tak mówi tylko dusza, która nie jest wyzwolona. So, but we understand that Arjuna was there millions of years ago. That means he's liberated. Ale możemy zrozumieć, że Arjuna był obecny z Krishną nawet miliony lat temu, więc jest duszą wyzwoloną. But for the purpose of Bhagavad Gita, he's put in illusion. Ale dla celu wypowiedzenia Bhagavad Gita
jest postawiony w Just iluzji. like Mother Yasoda is sometimes put into illusion, she thinks that Krishna is really her baby. Tak jak Matka Jasioda jest stawiana w iluzji, kiedy myśli, że Kryszna naprawdę jest jej dzieckiem. And when she sees the whole universe in his mouth, she says, okay, don't eat any more dirt. A kiedy widzi wszystkie wszechświaty zawarte w jego ustach, mówi, że ona przecież nie jest więcej tej ziemi. But she's not really an illusion, it's yoga maya. Ale tak naprawdę ona nie jest w iluzji, bo to jest yoga maya. Because in that relationship there's no awe and reverence. Bo w tej jej relacji z Kryszną nie ma czci i nie ma bojaźni. That's the difference between Mother Yasoda and Devaki. Na tym polega różnica pomiędzy Jasiodą a matką Devaki czy Kunti. That she never thinks that he's the supreme personality of God. Ona nigdy nie myśli, że Kryszna jest najwyższą osobą Bogiem. Rather, she calls him the supreme personality of God to protect herself. Raczej ona modli się do najwyższej osoby Boga, żeby chronił jej syna. Any other questions besides mine? Czy może jest jakieś pytanie jeszcze oprócz mojego? Why someone who have, because when we come back to the spiritual world, we have such an body like Krishna, of course, there's always difference between his position and us. So when Krishna is sending us, why we are getting covered with matter, where we cannot have spiritual body in the material world? We do have a Pytanie jest takie, dlaczego kiedy wracamy do Kryszny, osoby w duchowym świecie mają duchowe ciała, kiedy one przesuwane są tutaj, dlaczego muszą być materialne ciała, nie duchowe? Ukryte materialnym ciałem, które ulega. So the answer is we do have a spiritual body. It's there. It's just a question of uncovering it. Now it's covered by two. Martin refers to liberated persons like Arjuna or Srila Prabhupada who came to this world. So what's the question? Why they had to be covered with material bodies? So they could preach. Po to, żeby mogli w ten sposób nauczać. Even Krishna had to appear apparently as a human being. Nawet Kryszna musiał pojawić się tak pozornie jako ludzka istota. Otherwise, why can't they? In other words, it's not different whether because they're not covered. They're liberated within the material body. A tak, to nie ma między tym różnicy, dlatego że te osoby nie są okryte. One są wyzwolone wewnątrz materialnego ciała. Paramahansa means one who is not affected by material tribulation. Paramahansa oznacza osobę, na którą nie wpływają wszelkie materialne zakłócenia. Even he's in contact with matter, but then we understand, like the coconut is separated from the outer shell. Nawet jeśli jest w kontakcie z materią, możemy rozumieć, że to jest niczym wyschnięty orzech kokosu, że w środku jest oddzielone od tego. Like Raghunatha Goswami on the bank of the Radhakund, he's completely oblivious to his material body, and sometimes he got chastised by Rupa Goswami. Tak jak Raghunath Goswami, mieszkając nad Radhakundą, był zupełnie wręcz nieświadomy swojego materialnego ciała, aż czasami Rupa Goswami go korygował. He was chastised because Rupa Goswami could see that Radharani came personally to cover the sun from him, put to shade. I Rupa Goswami go karcił za to, bo widział, że Radharani osobiście przyszła do niego, żeby swoim sari zasłonić go, dać mu cień przed palącym słońcem. So he was acting on in his spiritual body internally, but his material body was still there. On wewnątrz działał na poziomie swojego duchowego ciała, chociaż na zewnątrz jego materialne ciało ciągle tam było. Any other pastimes you can tell us about Vrindavan? Może jeszcze jakieś rozrywki z Vrindavan? No, I never lived in Vrindavan. But you live in the mind. No, I'm not qualified to stay in Vrindavan. Radharani kicked me out. But maybe in this lifetime I can be qualified. So, any questions? Czy jeszcze jakieś pytania? All
All right, we'll stop here. Bhagavad Gita Ki. Prabhupada ki. Maharaj ki.